Siema, tego jeszcze nie pokazywałem. Zrobię to dzisiaj, czyli jak dostać się do wnętrza rewolweru z raki K6L 4,5-6 mm. Ten model dostępny jest bez zezwolenia. W ostatnim strzelaniu jest dość solidnie zakopcony. Wymaga już solidnego czyszczenia z tego powodu, że pojawiło mi się kilka problemów. Pierwszy problem, jaki mi się pojawił, to był problem z wyciągnięciem bębenka. Zablokował mi się ten przesuwak. Nie byłem w stanie w ogóle go wyjąć. Udało mi się to po dość mocnym siłowaniu. Kolejny problem był z wybijakiem. Nie byłem w stanie wybić zużytej amunicji. Po prostu się zacięło z tego powodu, że wszystko jest, jak widać, zaśledziałe i okopcone. Podobnie jak tutaj, co widać, rewolwer na pewno wygląda wewnątrz. Także muszę dostać się do wnętrza, żeby go solidnie wyczyścić. Na szczęście, aby dostać się do wewnątrz, nie jest to zbyt skomplikowane. Wystarczą podstawowe narzędzia. Rewolwer obracamy tą stroną. Zacznę od zdemontowania rękojeści. Użyję do tego śrubokręta krzyżakowego. Wystarczy wykręcić tylko jedną śrubkę. Nadal się trzyma, wystarczy tylko poruszać, żeby wyszła z pinów. Możemy to odłożyć gdzieś na bok. W następnej kolejności również krzyżakowym śrubokrętem trzeba odkręcić 3 kolejne śruby. Jedno co trzeba zapamiętać, to że te śruby różnią się od śrub, które trzymają rękojeść. Już pokażę. Różnią się tym, że to są zwykłe śruby z kulistą głową. Te śruby są chowane. Ta śruba jest z rękojeści, a ta jest z dalszych elementów. Teraz delikatnie trzeba wyjąć ten odkręcony element. Najlepiej kciukiem przytrzymać sobie widoczną tutaj sprężynę, a to wyciągamy centralnie do góry. Po wyjęciu tego elementu należy uważać, żeby nie zgubić widocznej tutaj sprężyny i tego małego elementu. Tak to wygląda po złożeniu. To sobie tutaj pracuję. I tego na tą chwilę nie będziemy potrzebować. Najlepiej tak odłożyć, żeby się nic nie zgubiło. W następnej kolejności wymienię sobie końcówkę. Mam taką przygotowaną zakrzywioną, mały śrubokręt płaski, ale nie jest to konieczne, po prostu jest mi tak wygodniej. Teraz po kolei trzeba zdemontować wszystkie elementy widoczne tutaj. Zaczynamy od palucha przesuwającego bębenek po strzale. Jest on włożony tylko na pina, wystarczy go wysunąć do góry. W następnej kolejności trzymając kciukiem tutaj, wyciągam sobie tą sprężynę też do góry, wyskakuje mi o 1, przesuwam ją o 2. Można ją, jak nie potrzebujemy tutaj nic czyścić, można ją zostawić w ten sposób, ale możemy też ją wyciągnąć. Tak wygląda. W następnej kolejności możemy wyjąć sobie ten element, czyli spust. Teraz tutaj jest kolejna sprężyna. Warto sobie przy jej wyciąganiu pomóc palcem, żeby nam nie wyskoczyła gdzieś.
i się nie zgubiła. Wyciągamy ją też tylko do góry. Wyskoczyła mi na całe szczęście niedaleko. Jest tutaj. Możemy odłożyć sobie ją na bok. Kolejny element jest tutaj. Też wyciągamy go do góry. Teraz demontuję najmocniejszą sprężynę, jaka znajduje się wewnątrz. Tutaj trzeba już troszeczkę uważać bardziej. Najlepiej zasłonić sobie to wszystko palcem, bo po wyjęciu, po podważeniu tego elementu ze sprężyną do góry, ta końcówka łącznie z tym pinem, który znajduje się w sprężynie, wystrzeli jak z procy. Tutaj znajduje się też podkładka, którą można łatwo zgubić, jak to się nie zauważy podczas rozkładania. Ja może obrócę. Przytrzymuję palcem sobie tutaj i dopiero wtedy podważam do góry. Pomału. Jak sprężyna już się rozciągnie, wystrzeli, można sobie spokojnie to puścić, trzymać. Tutaj znajduje się ta podkładka. Jest to zwykła podkładka, nawet jak się ją zgubi, to łatwo dokupić nową, albo nawet znaleźć gdzieś w piwnicy. To jest ten element, który lubi nam wystrzelić i to dosyć solidnie. Jakby trafiło w coś szklanego albo w jakiś mebel, to na pewno zostanie jakiś na tym ślad. Teraz mogę wyciągnąć dalsze elementy. Odchylam do tyłu i podnoszę do góry. Tutaj też warto zachować ostrożność, bo tutaj wewnątrz znajduje się pin, a dalej głębiej znajduje się też sprężyna, żeby to mogło pracować. Możemy to zdemontować, ale trzeba najlepiej zakryć to palcem i po prostu wysunąć. Wysuwam. Uważać tylko, żeby nam ten mały pin gdzieś nie wyskoczył, żeby go nie zgubić. On sobie normalnie pracuje tutaj. Najlepiej sobie go wyciągnąć i też odłożyć gdzieś na bok. Sprężyny nie będę wyciągał, bo jest bardzo mała i łatwo ją zniszczyć i nie mam potrzeby. Tam się raczej nic złego nie dzieje. Odkładam tu na bok. Żeby wyciągnąć kolejny element, który będzie ten, trzeba obrócić jeszcze raz rewolwer na tą stronę i odkręcić tą śrubę. Ja sobie zawsze też tutaj przytrzymuję palcem, chociaż nie trzeba. Tak mi jest po prostu wygodniej. Ta śruba jest krótka, nie można jej pomylić z żadnymi innymi. Teraz trzeba troszeczkę uważać, wyciągając ten element. On jest na pinie i na tulejce, można powiedzieć, dobra, na dwóch pinach. I wewnątrz znajduje się sprężyna, która po przesunięciu automatycznie wraca ten przesuwak na pozycję zamkniętą. Podnoszę go do góry. Tak to wygląda. Tutaj jest ta sprężyna, ale też lubi czasami wyskoczyć. Teraz jak już mamy to wyciągnięte, nie musimy się martwić, wystarczy tylko obrócić. I podważyć ten, wysunąć jeszcze trzeba ten element tutaj z tulejki, tego pina w lewo i dopiero wtedy możemy to podważyć do góry. Tak to wygląda. Sprężyna już mi gdzieś uciekła, jest tutaj. Odkładam na bok. Ostatni element w tej części, który się znajduje, to jest to. Gdy już mamy te wszystkie elementy z tej części rewolweru wyciągnięte, można sobie odkręcić imbusem śrubę, która znajduje się tutaj. Jest to taka śruba połączona z pinem.
Zaraz to pokażę. No. Tak to wygląda. Widać, jak jest już zardzewiałe nawet. Długo nie był czyszczony. Żeby wyciągnąć bębenek, ten element musi zostać przesunięty w prawo, czyli możemy sobie to zrobić albo tutaj, jest takie specjalne miejsce, że można sobie tam włożyć, ale nie mam nic takiego drugiego akurat teraz. To zrobię to inaczej. Obrócę sobie rewolwer i wcisnę ten pin bezpośrednio. I wciskam pina i jednocześnie wypycham bębenek. Także mogę sobie to wyciągnąć. I to jest wszystko, co... No tutaj jeszcze można zdemontować zawór, ale jeżeli nic złego się nie dzieje, oprócz tego, że zacina się bębenek, jest problem z wybijaniem amunicji zużytej, to nie widzę sensu, żeby to otwierać. Możemy zdjąć jeszcze tą część rękojeści, ale nie ma sensu. No chyba, że tam ktoś bardzo chce go jeszcze poczyścić, ale ja tego nie chcę. Tutaj zobaczcie jak to u mnie wygląda. Ogólnie mówiąc, tragedia. Możemy sobie to... O, patrzcie. Także jednak dzisiejszy demontaż to jest strzał w dziesiątkę. Patrzcie. Także to wszystko jest w takim stanie, że się nie dziwię, że to się zacinało. Dobra. Można jeszcze się uprzeć i wykręcić ten element wewnątrz, żeby to całkowicie rozebrać. Tam też jest sprężyna, ale nie mam akurat dzisiaj odpowiedniego klucza, żeby to zrobić. Także tak naprawdę mi wystarczy akurat demontaż do tego stopnia. Mam dostęp z tej strony, troszeczkę mogę poczyścić z tej strony, przedmuchać ewentualnie sprężonym powietrzem. Po wysunięciu psiknąć jakimś sprayem, żeby chodziło to płynnie i nie rdzewiało. Także ja na tym poprzestaję. Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Tutaj wewnątrz lufy jest wkładka gwintowana, służąca do mocowania oryginalnej nasadki do rac. Żeby ją wykręcić, może jest jakiś inny sposób, ale ja to robię tak, że wkręcam wkładkę do końca. Jak jest mocno upewniona, i wtedy gwałtownym takim szybkim ruchem staram się wykręcić ją w ten sposób. Jak to się uda, to wkładka powinna wyjść razem z nasadką. To jest to. Teraz może być problem, żeby to odczepić, ale można zrobić to tak. Na przykład użyć żabki, tak, żeby tylko poluzować. I już jest w naszych rękach. Także możemy spokojnie sobie doczyścić lufę i tą wkładkę. A wkręcamy ją standardowo. Gwint jest prawostronny, tak samo jak nasadka, czyli wkręcając z powrotem nasadkę, równocześnie wkręcimy wkładkę tak jak powinna być. Dokręcę ją mocniej i teraz tylko pomału poluzuję. Wkładka powinna zostać w lufie, a nasadkę mamy tu. Oczywiście są też nasadki długie, które dają
troszeczkę więcej mocy, ale nie jest to jakaś tam mega różnica. Myślę, że demontaż rewolweru do takiego stanu, jaki widzicie, jest wystarczający, żeby wykonać w miarę fajne czyszczenie lub tam wymianę sprężyn czy czegokolwiek. Składa się go tak samo jak rozkłada, tylko że odwrotnie. Ale mogę tak na szybko powiedzieć tylko, co mi osobiście sprawia największy problem podczas składania. Jest to na pewno włożenie tej sprężyny z tym elementem i tej podkładki. Sprężyna jest mocna, trzeba użyć troszeczkę siły. Podkładka nie ma wyznaczonego swojego miejsca, także po włożeniu ona będzie się nam przewracała. Będzie nam później, jak wkładamy ten element z tą sprężyną, wystarczy tylko dotknąć, żeby ona nam uciekła, tak jak teraz na przykład. Normalnie by nie było to problemu. Problem jest taki, że musimy to mocno bardzo ścisnąć i nie dość, że kłopot podczas ściskania jest, że sam pin ma problem wyjść przez sprężynę, to jeszcze musimy trafić do wewnątrz podkładki w ten sposób, a z tym wszystkim jeszcze musimy trafić w te miejsce. Także dla mnie to jest jedna rzecz, która sprawia troszeczkę kłopotu, ale nie jest to tam nic takiego mega strasznego, ale mogłoby być to łatwiejsze, jak wszystko wiadomo. Kolejnym elementem, który może sprawić problem podczas montażu, jak ktoś nie zna sposobu, jest to ten element wraz ze sprężyną i z tym małym pinem. Podczas montażu ten pin musi być włożony praktycznie do końca, ale co najmniej do takiej pozycji, ale jak sami widzicie, sprężyna z automatu wypycha go na zewnątrz, ale tu na całe szczęście jest sposób. Do tego wystarczy zwykła agrafka, ja sobie ją zawsze prostuję, albo igła, albo cokolwiek metalowego, najlepiej cienkiego, i wystarczy zrobić tak: wepchnąć tego pina do wewnątrz palcem, przytrzymać, obracamy i tutaj z tej strony znajduje się otwór. W ten otwór wkładamy na przykład igłę. Jak poczujemy, że nam igła zaskoczyła, czyli została przygnieciona przez próbujący wysunąć się pin, możemy sobie obrócić. Jak widzimy, pin zostaje w tej pozycji i teraz dopiero możemy zamknąć tą klapę, wkręcić wszystkie 3 śruby i jak już to wkręcimy, wtedy dopiero wyjąć sprężynę, to pin z automatu nam wyskoczy na swoje miejsce. Dobra, to myślę, że na dzisiaj to jest tyle. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć film pokazujący, jak to wszystko poskładać, dajcie znać. Tak, pewnie dodam taki film, ale nie wiem kiedy. Ja biorę się za czyszczenie. Miłego strzelania, cześć.